Cześć pacjenci! Za chwilę zacznie się sezon na opalanie. Plaże, wakacje, spacery i długie godziny spędzane na słońcu. Dla wielu osób bardzo mocna opalenizna wciąż jest symbolem zdrowia i udanego wypoczynku. Tymczasem specjaliści od lat alarmują, że nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV może mieć bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. Co gorsza, skutki naszych dzisiejszych decyzji często nie pojawiają się od razu. Czasami organizm wystawia rachunek dopiero po wielu, a nawet kilkudziesięciu latach. Co roku tysiące Polaków słyszy diagnozę choroby, której ryzyko jest silnie związane właśnie z promieniowaniem słonecznym. O jakiej chorobie mowa? Jakie są jej objawy i co możemy zrobić, by zmniejszyć ryzyko zachorowania? O tym w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj pod lupę weźmiemy czerniaka skóry, jednego z najbardziej agresywnych nowotworów, ale jednocześnie takiego, którego bardzo często możemy zauważyć sami, jeśli wiemy, na co zwracać uwagę. Na początek garść informacji, o których nie każdy wie. Kiedy mówimy o czerniaku, najczęściej mamy na myśli czerniaka skóry, który odpowiada za ponad 90% wszystkich zachorowań, ale czerniak nie zawsze dotyczy skóry. Może występować także na oku oraz na błonach śluzowych, np. w jamie ustnej, nosie czy okolicy narządów płciowych. Czerniak oka odpowiada za około 3-5% wszystkich przypadków, a czerniak błon śluzowych za około 1,3%. Istnieją również czerniaki rozwijające się w innych lokalizacjach, ale są to już bardzo rzadkie sytuacje. Jednak w dzisiejszym odcinku skupimy się wyłącznie na czerniaku skóry, gdyż dotyczy on największej liczby osób. Oczywiście, jeśli będziecie chcieli, żebym omówił kiedyś czerniaka oka lub błon śluzowych, to dajcie znać w komentarzach. Wasz głos jest dla mnie bardzo istotną podpowiedzią. Kolejna ważna rzecz. Wiele osób, słysząc nowotwór skóry, automatycznie myśli o czerniaku. I nie ma w tym nic dziwnego, bo to właśnie on budzi największe obawy. Warto jednak wiedzieć, że czerniak wcale nie jest najczęściej występującym nowotworem skóry. Szacuje się, że odpowiada on za około 1% wszystkich nowotworów skóry. Jednocześnie jest to nowotwór wyjątkowo groźny. Na świecie odpowiada za ponad 80% zgonów związanych z nowotworami skóry. To oznacza, że czerniak nie jest tylko jednym z wielu nowotworów skóry. Istnieje cała grupa tzw. nieczerniakowych nowotworów skóry, do których należą m.in. rak podstawnokomórkowy i rak kolczystokomórkowy. To właśnie one stanowią zdecydowaną większość wszystkich zachorowań na nowotwory skóry. Mimo to, gdy mówimy o zagrożeniu życia i zdolności do tworzenia przerzutów, to właśnie czerniak pozostaje jednym z najgroźniejszych przeciwników. A jak wygląda sytuacja w Polsce? Według pracy Cancer Incidence and Mortality in Poland in 2025 w 2023 roku na czerniaka skóry zachorowało prawie 4,5 tysiąca osób, a zmarło ponad 1300 osób. A jakie są rokowania przy tym nowotworze? W pracy pod tytułem Raport otwarcia Narodowej Strategii Onkologicznej możemy wyczytać, że względna 5-letnia przeżywalność w Polsce wynosiła ponad 91%. I to w 2018 roku. W porównaniu do raka trzustki trzeba przyznać, że to bardzo, ale to bardzo dobry wynik. Natomiast w dużej mierze rokowania zależą od stopnia zaawansowania choroby w momencie diagnozy. Z pracy pod tytułem Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne u chorych na czerniaki, zalecenia ekspertów z 2022 roku, dowiadujemy się, że w 4. stopniu zaawansowania 5-letnie przeżycia dotyczą od 20 do 40% osób. No dobra, a co ma wpływ na powstanie czerniaka skóry? Przede wszystkim promieniowanie UV. I to zarówno UVA, jak i UVB. Portal onkologiapacjent.gov.pl wskazuje, że aż 60 do 70% czerniaków spowodowanych jest nadmierną ekspozycją i nadwrażliwością na promieniowanie UV. I żeby była jasność, nie chodzi tylko o słońce, ale także o solarium. Jeśli mamy jasną cerę, piegi, zielone, niebieskie lub szare oczy, blond lub rude włosy i z dużym trudem się opalamy, to powinniśmy wiedzieć, że jesteśmy bardziej narażeni na zachorowanie. Co warto zauważyć, to to, że gdy już kiedyś chorowaliśmy na czerniaka skóry, to zwiększa się nasze ryzyko na ponowne zachorowanie.
O ile? Nawet o 8%. Kolejnym czynnikiem jest nasza obniżona odporność. A jakie są objawy? I to akurat jest duża przewaga w stosunku do innych chorób, bo objawy są widoczne gołym okiem. Są to znamiona, które mamy na skórze, dlatego powinniśmy je systematycznie obserwować. I tu właśnie tkwi klucz do wczesnego wykrywania choroby. Nasza własna czujność. Ale jak to zrobić? Na szczęście z pomocą przychodzi materiał ze strony akademiaczerniaka.org, w którym wymieniona jest zasada ABCDE. O co chodzi? My jako pacjenci powinniśmy patrzeć na nasze pieprzyki pod 5 względami. A jak asymetria. Szukamy zmian wylewających się na jedną stronę. B. Jak brzegi poszarpane lub nierównomierne. Lub takie, które posiadają zgrubienia. C. Jak czarny, czerwony. Czyli takie, które posiadają niejednolity kolor. D. Jak duży rozmiar. Chodzi o zmiany o wielkości powyżej 6 mm. I E. Jak ewolucja, czyli postępujące zmiany występujące w znamieniu. Załóżmy zatem, że wykryliśmy niepokojącą zmianę. Co zrobić w takiej sytuacji? Odpowiedź jest prosta: zgłosić się do lekarza. Może to być lekarz POZ lub specjalista chorób skóry, czyli dermatolog. Lekarz przeprowadzi wywiad i obejrzy zmianę. Może wykorzystać do tego dermatoskop lub wideodermatoskop, czyli urządzenie pozwalające dokładnie ocenić strukturę znamienia. Jeżeli zmiana będzie budziła podejrzenie czerniaka, lekarz może zdecydować o jej chirurgicznym usunięciu i przekazaniu do badania histopatologicznego. To właśnie badanie histopatologiczne pozwala ostatecznie potwierdzić lub wykluczyć nowotwór. Dzięki niemu dowiadujemy się również, z jakim rodzajem zmiany mamy do czynienia oraz jakie są jej najważniejsze cechy, które pomagają ocenić rokowanie i zaplanować dalsze leczenie. Co ważne, badania pokazują, że najważniejszym sygnałem ostrzegawczym czerniaka może być nie jego kolor czy kształt, ale po prostu ewolucja. W analizie ponad 1100 przypadków czerniaka ponad 70% pacjentów zauważyło, że zmiana zaczęła się powiększać. Dlatego dermatolodzy tak mocno podkreślają znaczenie litery E jak ewolucja. Czasami to właśnie rosnące znamie jest pierwszym sygnałem, że należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Informacje te potwierdza badanie, które pokazuję Wam właśnie na ekranie z portalu PubMed, które opublikowane zostało w 2023 roku. A kto najczęściej choruje? I tu z odpowiedzią przychodzi badanie naukowe ze stanu Minnesota w USA z 2024 roku. W jego ramach wzięto ponad 2300 pacjentów, którzy zachorowali na czerniaka skóry w stanie Minnesota w ciągu 50 lat, począwszy od 1970 roku, skończywszy na 2020 roku. Wyniki tego badania są następujące. Prawie 45% chorych miało 61 lat i więcej. Od 40 do 60 lat miało troszkę ponad 37% osób, a między 18 a 39 rokiem życia miało trochę ponad 18% osób. Co ciekawe, częściej choroba w tym badaniu dotyczyła mężczyzn niż kobiet. Natomiast w Polsce pod względem płci sytuacja jest odwrotna. Częściej chorują kobiety, co możecie zobaczyć w pracy pod tytułem Cancer Incidence and Mortality in Poland in 2025, z której dowiadujemy się, że w przypadku czerniaka ponad 51% przypadków dotyczyło kobiet, a niecałe 49% mężczyzn. A w jakich częściach ciała najczęściej występuje czerniak? Na to pytanie również odpowiedzieli autorzy badania z Minnesoty, o którym wspomniałem Wam przed chwilą. W ponad 36% występował on na tułowiu. W prawie 27% były to kończyny górne, głowa to prawie 20% i kończyny dolne ponad 17%. Czyli tułów i kończyny górne odpowiadały za prawie 2/3 wszystkich przypadków czerniaka we wspomnianym badaniu. Pamiętajcie, że późno wykryty czerniak skóry może dawać przerzuty przede wszystkim do węzłów chłonnych, płuc, wątroby, mózgu, a także w inne miejsca na skórze i tkance podskórnej. I właśnie dlatego warto pamiętać, że czerniak nie jest nowotworem, który zawsze daje o sobie znać bólem czy złym samopoczuciem. Bardzo często pierwszym sygnałem jest po prostu zmieniający się pieprzyk, który codziennie widzimy w lustrze. Problem polega na tym, że często przestajemy go zauważać. W
przeciwieństwie do wielu innych nowotworów, tutaj naprawdę mamy szansę zauważyć zagrożenie wcześniej. Nie potrzebujemy specjalistycznego sprzętu ani skomplikowanych badań. Potrzebujemy kilku minut uwagi poświęconych własnej skórze. Dlatego zapamiętajmy jedną rzecz. Nie musimy bać się każdego znamienia, ale powinniśmy zwracać uwagę na te, które się zmieniają, bo w przypadku czerniaka to właśnie czujność może zrobić największą różnicę. Dbajcie o siebie, uważajcie na nadmierne opalanie i nie ignorujcie sygnałów, które wysyła Wam organizm. A jeśli podobał Wam się odcinek, nie zapomnijcie nas zasubskrybować. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.